Także jak widzicie, można sobie wypić piwo nad samym morzem, knajpy są otwarte, bary, dyskoteki, wszystko działa, wojny nie widać, a do linii frontu w linii prostej jest tutaj gdzieś ponad 100 km tylko. Często tędy też lecą rakiety, ale nikt się tym tutaj nie przejmuje, starają się żyć po prostu normalnie. Dzieją się tu jakieś incydenty, wiadomo, po alkoholu. Wczoraj jeden z żołnierzy ukraińskich zastrzelił taksówkarza, bo nie chciał go zawieźć, gdyż był zbyt pijany. No i takie rzeczy się zdarzają. Cześć, tym razem zabiorę Was do największego letniego kurortu Ukrainy położonego nad Morzem Czarnym, czyli Odessy. Pomimo bliskości linii frontu i ciągłego zagrożenia atakiem, to miasto stara się żyć całkiem normalnie. Zanim przejdziesz do oglądania tego filmu, zapraszam do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę. Możesz również dołączyć do grona patronów kanału, dzięki czemu będę mógł pokazać Ci więcej ciekawych miejsc i nadal pozostać niezależny. Tej jesieni planuję nagrać serię o Wołyniu, pokazać Wam to, co zostało z dawnych polskich miejscowości i przybliżyć ich tragiczną historię. Możesz więc dołożyć swoją cegiełkę do tego projektu. Będę niezmiernie wdzięczny. W tym odcinku pokażę Wam nadmorskie plaże i trochę życia nocnego, tak więc zapraszam na film. I Odessa to przede wszystkim kurort plażowy, więc nie mogło zabraknąć wizyty na plaży. Taka najbardziej ekskluzywna jak na warunki ukraińskie to plaża Arkadia. Tutaj są położone takie najlepsze kluby, bary, hotele. Każda instalacja musi mieć tutaj fotkę. No a poza tymi w zasadzie przybytkami dość drogimi jak na ukraińskie standardy, to czuć tu taki klimat postkomuny, takie lata 70. Dookoła jakieś obdrapane budynki, opuszczone kurorty plażowe. Nie wiem, czy zostały puszczone teraz w trakcie wojny, czy wcześniej. Jest tutaj też osiedle powyżej na klifie takich willi, daczy bogatszych Ukraińców. Dużo jest z nich na sprzedaż, widać, że po prostu się boją. Ludzie się bawią, plażują. Wojny nie widać. Jakieś statki też kontenerowe do tego portu wpływają, pewnie dużo mniej niż przed wojną, ale jednak ten ruch się tutaj odbywa. W pierwszych dniach wojny z tej plaży było widać radzieckie okręty, które stały sobie gdzieś tam w morzu i przygotowane były tutaj do desantu. Do desantu nigdy nie doszło. Te plaże były wyzamykane. Jeszcze w zeszłym roku o tej porze nie można było sobie tutaj pływać. Wszystko było zamknięte, no a dziś tak jak gdyby wojny nie było. Na tej plaży Arkadia jest naprawdę straszny tłum. Woda jest brudna, jest dużo jakichś glonów zielonych sienic. Ale się tutaj kąpią, czyli chyba nic strasznego, ale przynajmniej nie ma parawanów, bo i tak jest tutaj ciężko przejść, a gdyby jeszcze były parawany, to już w ogóle. No i tu wszędzie gra muzyka, wieczorem pewnie będą dyskoteki. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego ci wszyscy dobrze zbudowani mężczyźni nie są na wojnie. Odpowiedź jest bardzo prosta. Być może nie chcą po prostu ginąć za skorumpowanych polityków. Mobilizacja obejmuje mężczyzn, którzy ukończyli 25 rok życia, więc młodsi mogą się bawić spokojnie, a starsi? Kto ma odpowiednią ilość pieniędzy, może załatwić sobie specjalne zaświadczenie o nieprzydatności do służby wojskowej. Czyli za kilka tysięcy dolarów lekarz wynajdzie jakąś chorobę, która uniemożliwia trzymanie karabinu czy jazdę czołgiem. I wtedy już można spokojnie spacerować po ulicy, pójść do klubu czy nawet wyjechać z kraju. Kto nie ma pieniędzy, a nie chce iść do wojska, próbuje wyjechać jakoś z kraju, co nie jest takie proste. Aby przekroczyć granicę, potrzeba specjalnego zaświadczenia z komisji wojskowej. Dużo osób więc decyduje się na przekroczenie granicy w sposób nielegalny. I ten proceder jest bardzo powszechny. Wielu Ukraińców ucieka przez zieloną granicę do Polski czy Rumunii. Ale nie dowiemy się o tym z polskich mediów, gdyż mówi się tylko, że Ukraińcy to bohaterowie, którzy dzielnie walczą za swój kraj, a nie uciekają po cichu do Polski. I zanim zaczniecie komentować ich postawę, to tylko przypomnę wyniki badań tegorocznych, gdzie aż ponad 20% Polaków zadeklarowało, że w przypadku wybuchu wojny Polski z Rosją również ucieknie za granicę i nie ma zamiaru iść do walki. Залегаємо! Які чарівні, а? Господи, дай Бог здоров'ячка нашим пластичним хірургам. Спонсор нашого виступу – Кокаїн. Кокаїн, присядемо на дорожку. Так, підходьте на центр, будемо танцювати і приймати участь у конкурсі. Будемо розігрувати. Come on! А зараз я всіх запрошую
шлюта Иисусом Христом. Go! Оце побіг, красавчик. Deptak przy plaży Arkadia. No i cóż mogę powiedzieć, przed wojną ciężko było się tędy przycisnąć. Dziś jak widać świeci pustkami. Część knajp jest zamkniętych, no ale większość jest otwarta. I jak na plażach widać też są tłumy. Tylko może po prostu wyraźniej ludzie mają mniej pieniędzy i mniej siedzą w knajpach. Ale ci co mają w najdroższym tutaj lokalu Ibiza, to widać, że bawią się świetnie. No tutaj zabawa trwa w najlepsze, naprawdę. Ceny są tutaj bardzo przystępne, bo widzę, że obiad zjemy w pierwszej linii od morza do 20 zł tutaj, więc jakieś napoje, kawy od 5 do 10 zł. No, klimat tu panuje taki postsowiecki. No, fakt, że tutaj 2 lata wojny, wcześniej pandemia, to wszystko zahamowało dość mocno rozwój. Wiele rzeczy podupadło, tutaj zostało zamkniętych. No i teraz też raczej nikt biznesu nie rozwija, bo no nie wiadomo de facto co będzie za miesiąc czy rok, więc szkoda ładować tutaj pieniędzy. Nie ma się co spodziewać luksusów, ale jest bardzo przyjemnie. Zupy od 10 do 18 zł, pidy, czyli pizza turecka 13-15 zł, sałatki do 15 zł. A tutaj widać dyskoteki, które nie dotrwały do dnia dzisiejszego. Są opuszczone. Więc nie wszystko działa. A po tej stronie życie toczy się pięknie. O, i tu teraz widzę jest pokaźna meduza. Jak odejdziemy od plaży, to woda jest bardzo czysta. Ponad 2 metry widoczności. Jest potężna meduza, na pewno ze 30 cm. Jeżeli myślisz sobie, że przejdziesz tutaj plażą wiele kilometrów, tak jak ma to miejsce w wielu nadmorskich kurortach, to muszę Cię rozczarować, bo tu się tak nie da. Plaże są małe, czasem są kamieniste, czasem są piaszczyste, ale są one oddzielone od siebie albo jakimiś klifami niezbyt wysokimi, albo pustostanami pogrodzonymi, jakimiś opuszczonymi różnymi obiektami, tak więc nie wszędzie da się tutaj przejść, więc idziemy sobie drogą wzdłuż wybrzeża i można tylko sobie schodzić gdzieniegdzie. Tu mamy kolejny przykład takiej małej plaży na kamieniach. Tam jest już część wygrodzona, więc za płotem nie można się plażować. I tak to wygląda właśnie. Jest takie po prostu wydrobione te miejsca i ludzie sobie rozkładają ręczniki, gdzie popadnie, gdzie komu wygodnie. Kurde, chciałem Wam pokazać, jak wygląda linia brzegowa, a niechcący zacząłem filmować plażę nudystów. Jakiś tam goły chłop zaczął na mnie krzyczeć. Czyli takie miejsca coś tutaj są, no. Linia brzegowa całej aglomeracji Odessy liczy około 50 km, więc nie sposób to jest przejść na piechotę. I te plaże są tutaj rozrzucone właśnie na tej odległości, więc nie przejdziemy sobie plażą po prostu jakieś większe odległości. Musimy się przemieszczać pomiędzy nimi, więc jak już wybieramy się na jakiś tam plażing, to trzeba się zastanowić, gdzie się udać. I pomiędzy tymi plażami nie ma żadnej infrastruktury w zasadzie. Nie kupimy sobie piwa czy czegoś do jedzenia. Wszystko, co tutaj jest, to w zasadzie znajduje się na samej plaży. Większość miejsc tutaj widać jest w rękach prywatnych, więc wszystko jest wykorzystane. Te plaże są niewielkie i w zasadzie nawet nie ma gdzie sobie rozłożyć koca, poza kilkoma małymi plażami, tymi dzikimi. A te właśnie, gdzie są jakieś bary, knajpy, wszędzie są tutaj leżaki na wynajem. Wynajem leżaka nie jest drogi, bo to jest koszt od tam 10 do 50 zł za cały dzień, w zależności od tego, jaki mamy standard lokalu i standard tego leżaka. Część plaż jest płatnych, tak jak właśnie ta tutaj. Cena wstępu zaczyna się od 50 zł za dzień, za wejście tam, no i w cenie mamy jakiś tam po prostu leżak. Tutaj woda to jest po prostu zielona zupa. Tam ludzie siedzą za tym glonem, ale przez ten glon trzeba najpierw przejść, tam facet przechodzi. No, wygląda to bardzo źle. Też nie wszystko chcę tutaj pokazywać, pewnych rzeczy nie wolno, ale akurat na tej plaży, na której byłem przed chwilą, no to w zasadzie ludzie opalają się pod lufami karabinów, gdyż na klifie kilka metrów wyżej są pozycje wojska ukraińskiego. A z plaży można się przejechać na klif dość osobliwą kolejką, produkcji zapewne jeszcze radzieckiej, pamiętającej czasy Breżniewa. To wszystko skrzypi, telepie się. Więc na pewno wrażenie niezapomniane. No ja się nie skuszę. Zresztą nikt tu nie jeździ z tego co widzę.
plaży Otrada znajduje się jedno z najbardziej instagramerskich miejsc Odessy, czyli tak zwana żółta skała. I tu proszę zobaczcie, wszystkie laski wdzięczą się właśnie na tej skale do zdjęć na Instagram i inne głupie portale i aplikacje. Tak więc obowiązkowa fotka z Odessy musi być z tego kamienia. No, przypomina to trochę skałę Afrodyty na Cyprze. Widać, że kolejka długa jest tam do wdzięczenia. Czy plażowanie tutaj jest bezpieczne? No może rakieta akurat nie spadnie nam na głowę na plaży, ale może wyrzucić tutaj minę morską. Więc są co jakiś czas ustawione takie tablice informacyjne, na których dowiemy się, co robić w przypadku znalezienia takiej miny i jak ją rozpoznać. No i to się zdarzało już w ciągu ostatnich 2 lat, bo tutaj wejście do właśnie Odessy było mocno zaminowane. Właśnie takich opuszczonych budynków, jakichś dyskotek, hoteli jest tutaj naprawdę mnóstwo przy plaży. Tutaj też jest coś w rodzaju opuszczonego delfinarium. Upiornie to wszystko wygląda. Idąc sobie wzdłuż plaży, jest ponad 30 stopni, to wiadomo, że chce się pić, więc najlepiej gasi pragnienie zimne piwo. Więc ile kosztuje tutaj browar? A no widzę, że średnia cena w tych knajpach to jest 6 zł, tak? 6 zł w przeliczeniu na złotówki, czyli 60 hrywien. A najdrożej zapłaciłem tutaj w naprawdę tym ekskluzywnym lokalu Ibiza, jak na tutejsze standardy, 24 zł za litrowe piwo niemieckie. A normalnie wypijemy sobie tutaj w większości właśnie piwo za 6 zł, a drinki to są ceny od 10 do 30 zł, czyli bardzo tanio. Jakie są ceny nad Bałtykiem w tym sezonie? Nie wiem, nie byłem, możecie napisać w komentarzach, chętnie porównam. Taki deptak z prawdziwego wrażenia to zaczyna się dopiero przy samym centrum miasta i nie jest on długi, no a poza tym to właśnie trzeba iść tak trochę kombinowanym sposobem. Żyjesz z filmem, że może tu wejść w każdej chwili ruski, więc nie ma sensu zbytnio inwestować w infrastrukturę, aczkolwiek widać, że przygotowanie jako kurort tutaj naprawdę było zrobione spore. Tutaj jest też miejskie delfinarium, więc jest jakiś cyrk z delfinami. Ja akurat nie popieram męczenia zwierząt w ten sposób, więc na pewno się do czegoś takiego nie udam i nikomu też nie polecam, a wręcz odradzam. Według mnie tego typu przybytki powinny zostać zamknięte i to już można poczuć taki naprawdę kurortowy klimat. A loda zjemy tutaj za 4 zł włoskiego, więc naprawdę spoko cena. Przed wojną w Odessie istniało bujne życie nocne, a co z tego zostało? Zaraz sprawdzimy. Właśnie zaszło słońce, nie ma prądu, odzywają się wszędzie agregaty. Co ciekawe, o ile nie działa oświetlenie uliczne i światła, więc tak trzeba sobie przechodzić na czuje. Później jest w telewizji takie pierdolamento, że rakiety celują w jakieś budynki mieszkalne, szpitale, zginie tam kilkanaście osób. A kiedy ludzie po prostu nie uciekają. Kiedy jest alarm, bo właśnie trwa alarm i wystarczy, żeby tu coś spadło. Tylko jak na razie to nie spadło w takie miejsce, więc gdyby chodziło tutaj o jakąś po prostu liczbę ofiar wielką, to rakieta by była wycelowana właśnie w takie miejsce i to nie byłoby kilkanaście czy kilkadziesiąt trupów, tylko kilka tysięcy. A tak wyglądają takie miejsca, deptaki turystyczne w każdym większym mieście, w Lwowie, w Kijowie. To nie jest odosobnione, gdzie się tłoczy kilka tysięcy ludzi na 100 metrach kwadratowych.
więc mogę już odpowiedzieć na pytanie, czy życie nocne w Odessie istnieje. Tak, istnieje i to nawet bardzo bogate, może nie tak bogate jak przed wojną, ale jestem pozytywnie zaskoczony. Zobaczcie na to. Wiem, powiecie zaraz, że dlaczego ci ludzie nie są na wojnie. Nie wiem, nie mnie to oceniać, ale spokojnie można by tu był jakiś batalion złożyć z tego jednego klubu. No i cóż, wybiła godzina 11. Pozamykali wszystkie knajpy, bo już jest prohibicja. I zaraz będzie godzina milicyjna, więc niedopitki udają się na swoje komnaty. Jest dużo krzyków, dużo zataczających się ludzi. Tu i ów, gdzie można jeszcze spotkać zwłoki leżące na ulicy. Nie wiem, jak oni się zbiorą do 12 i co później z nimi zrobią. Nie wiem, czy takiego jak znajdą, zabierają na front, czy na izbę wytrzeźwień. Teoretycznie, jak się nie przestrzega tej komandyrskiej godziny, to można jakiś tam mandat dostać i wylądować na dołku do rana. Na razie mi się nie przytrafiło, więc nie wiem, w praktyce nie sprawdzałem. Dzisiejszej nocy przetestowałem godzinę milicyjną w praktyce, więc teraz mogę powiedzieć, co za to grozi, za złamanie tej godziny. Ano Polakowi nic. Przez 3 godziny pałętałem się po mieście, faktycznie nie było ludzi w ogóle na ulicach, aż dopiero pod całym hotelem zatrzymało mnie SBU. Po prostu zapytali się, dokąd idę, powiedziałem, że idę spać i to wszystko, nie? Nikt o nic nie pytał, nawet dokumentów nie sprawdzili. Dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Teraz możesz zostawić łapkę w górę i komentarz. Pomoże to bardzo zwiększyć zasięg tego materiału. Zapraszam Cię również do obejrzenia kolejnego odcinka z Odessy, w którym pokażę Wam podziemne oblicze miast. Pod powierzchnią gruntu rozciąga się system tuneli, których łączna długość szacowana jest na 2500 km. Do zobaczenia, cześć!